Is that really all you got? You help me out here, little buddy. Coming home, Ace. Well, this is awkward. You got a gun I can borrow? No. But I do have a bullet with your name on it. Any second now, my partner is gonna roll in here and kill every last one of you. And you, my man. Any last words? How's your sister? You made it. We have heard your cries for help, and soon we will answer. Who are you? Don't you recognize us? We are not your friend. We are not your enemy. We are your salvation. Dobra, to chyba dobry moment, żeby wskoczyć. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy z Bungie Showcase, Destiny Showcase właściwie i będziemy oglądać przyszłość Destiny.
i jestem mega podjarany, bo znowu mi się wróciło do grania. Wiecie, jak to u mnie wygląda? Ja tak czasem sobie pogram, czasem nie pogram, 2 miesiące z graniem, 3 miesiące bez grania i tak w kółeczko przez całe życie. No ale cóż, te momenty startu nowych sezonów, te momenty zapowiedzi kolejnych dodatków, no wiadomo, że to wszystko gdzieś tam serce gracza tyka i się człowiek tym jara niesamowicie. I dzisiaj jest dokładnie tak samo, dlatego będziemy sobie wspólnie oglądać subiki, pan Szat przede wszystkim. Dziękuję bardzo, witam bardzo serdecznie. Witam po raz 24. 2 latka razem, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ale mieliśmy też suby zaległe i to pan Oszust i pan Esus. Dziękuję bardzo za subiki. Witam w gronie ponownie. I Wermery również, 48 miesiąc. Dziękuję ślicznie, witam bardzo serdecznie. Wyłącz suby przed showcase'em? Dobra, tak zrobimy. Słuchajcie, dla tych z was, którzy być może nie wiedzą, showcase zaczyna się za jakieś 25 minut, czyli o godzinie 18 i potrwa mniej więcej godzinę. Teraz jesteśmy na etapie pre-showcase'u, który jest takim, jak widzimy, zbiorem scenek z różnych etapów timeline'u Destiny 2. Jesteśmy teraz chyba na Shadowkeepie, jeśli dobrze to kojarzę. I tak naprawdę mi się tak mocniej wróciło do grania pod koniec Forsakena, więc to takie już mocno moje klimaty po powrocie. No, wyłączymy, nie chcemy, żeby nam się tutaj jakieś emocjonalne momenty zagłuszyły animacjami. Zresztą chcecie już teraz może dużą scenę, bo dla mnie kompletnie bez różnicy. Możemy już sobie teraz pooglądać to na dużym ekranie, jeśli wolicie. Cacuch wyczuł okazję na pieszczoty. Jak tam wasze nastawienie? Opowiadajcie. Ja chwilę miałem przerwę głównie przez brak kontentu i Baldura trójkę. No wiadomo, ale jak gdyby start nowego sezonu, to zawsze jest to samo, nie? Zbieramy się wszyscy, bo jest nowy sezon, gramy bardzo intensywnie przez kilkanaście tygodni, tam zależy kto jak do tego podchodzi, no i później czekamy na kolejną dawkę kontentu i tak to sobie się żyje. I mi to osobiście bardzo odpowiada. Ja nie byłbym w stanie grać bardzo intensywnie i długoterminowo w jedną grę. Ja muszę mieć te elementy przerwy, dlatego ta struktura Destiny mi osobiście bardzo odpowiada. Mniej grane, bo grindu poziomów nie było. Właśnie, będzie jakaś zmiana w tym temacie, bo wydaje mi się, że ten brak grindu to nie była najlepsza opcja, że to nie było najlepsze rozwiązanie. No ja w tej chwili będę musiał godzić obie giereczki naraz z oczekiwań, tym razem się nie nakręcam, zobaczymy co pokażą. No okej. Ja właściwie nawet nie wiem, czego miałbym się spodziewać, zupełnie szczerze. Ja teraz się czuję mocno wyjęty z głównych wydarzeń. Pan Łukasz, dziękuję ślicznie, 73 miesiąc w gronie. Dziękuję bardzo i witam ponownie. I od razu widzę, że pan Kijas wskakuje. Pan Kijas również dziękuję ślicznie. 37 miesiąc w gronie. Eo. Dzień dobry, witam ponownie. W tym sezonie jeszcze bez podbicia poziomu, a później nie wiadomo. Okej. No mam nadzieję, że to wróci. Dla mnie to jest jednak fajny element. Nawet jeśli trzeba się pospinać, żeby się przygotować na nowego rajdzika. Jak moje oczekiwania? Nie wiem. Nie mam oczekiwań na takiej zasadzie, że bardzo bym chciał, żeby mocno mnie dziś zaskoczyli. W sensie, że ja nie oczekuję niczego, po prostu zróbcie coś, czego ja się nie spodziewam i będzie super. Cacek. Też szanuj kabla troszkę. Możesz sobie leżeć, ale szanuj kabla. Dobra, co? Dam wam dużą scenkę, nie? Możemy sobie popodziwiać. Scenki w Destiny są oczywiście ładne. Czekajcie, wygaszę tutaj... nakładki? Chyba w nakładkach. Gdzie to jest? Kurde, nie widzę. Nie widzę, gdzie jest kurde nakładka ekipy z plusem, ale dobra, zostawimy. Może sobie być, nie przeszkadza mi to. Dzień dobry. No, powiem wam, że... to może być intensywna godzina, bo wydaje mi się, że jednak Destiny jest w takim momencie, że oni
jeśli wstrzymywali się z jakimiś ciężkimi działami, które mieli gdzieś tam zaplanowane od dłuższego czasu, no to jest ten moment, żeby z tych dział wystrzelić, nie? Jak gdyby zbliżamy się do zaplanowanego końca cyklu życia gry. Nie wiadomo, czy będzie później coś jeszcze, po tym, co oczywiście już teraz mamy zapowiedziane, czy też nie. Natomiast wydaje mi się, że to już jest faktycznie czas na wielkie działa. Ja mam popcorn dosłownie. Ja mam shake'a, mango. Dobre i pożywne. Dzień dobry, ja tylko na chwilkę, bo się do roboty wybieram. Czy jest szansa, że jak wrócę, to będzie wodzik? Jeśli nie zapomnę, to będzie, natomiast jeśli nie będzie, to po prostu mnie pingnij na Discordzie i wrzucę od ręki. Swoją drogą od razu mówię, że to nie jest ostatni raz, kiedy my się dzisiaj spotykamy. Jeszcze o 22:00 się widzimy, bo będzie sponsorka z Immortals of Aveum. Gierka dzisiaj miała swoją premierę, ja już nią trochę pograłem. Jestem właściwie w 2/3, więc troszkę więcej będę mógł wam o niej opowiedzieć. Ale na razie nie spoileruję. O 22:00 zapraszam, jak kogoś to interesuje. Wouldn't it be clever of you if after everything you simply let me die? What a trick. Elegant. Dobra, za 20 minutek powinno wjechać na grubości. Is that it? No cinematiki są piękne, wiadomo. Ja nadal trochę żałuję, że nie wziąłem tej figurki Sawatunki z Witch Queen, tej, wiecie, tej takiej potężnej. Bo to są te figurki od tego samego producenta, co te, prawda? One są naprawdę fajnie zrobione. One są i w dobrej cenie, i w spoko jakości. Podkładki mogłyby być jakieś sensowniejsze, bo one są takie puste w środku, nie? Tam w środku nic nie ma. Ale cała reszta, cała figurka ma fajny detal, fajną wysokość i dobrą cenę. Są staranne. No. A je można czasem dorwać w atrakcyjnych cenach, jak to się mówi, bo oni sprzedają jakieś powystawowe czy inne tego typu rzeczy. Widziałem już wielokrotnie, że się trafiały u nich na stronie. Nie na stronie Bungie, tylko na stronie faktycznie producenta. Widzieliście zbrojki na nowy sezon? Bo to jest jedyna rzecz, którą ja widziałem związaną z nowym sezonem, nawet nie mam pojęcia, czy jest coś więcej. Nie mam pojęcia, czy był jakiś zwiastun, czy dopiero na tym showcase'ie zobaczymy zwiastun, nie mam pojęcia, ja dzisiaj byłem cały dzień wykluczony, a wczoraj zdążyłem zobaczyć tylko te nowe zbrojki. I uważam, że są fajne, natomiast uważam, że nieporozumieniem jest dawać Tytanom najładniejszą zbroję w sezonie, jakby nie robiliśmy tego nigdy. Zawsze dawaliśmy im najgorsze zbroje. Dlaczego nie możemy się tego trzymać? Jakiś consistency, wiecie o co chodzi, nie? No właśnie. Czas na Titan Bane. No właśnie, Magda grała na przykład zawsze na Warlocku, a później się kapnęła, że Hunterzy mają fajny asortyment ładnej kosmetyki i się przesiadła na Huntera. A teraz, kurde, taka zbrojka, może się przesiądzie na Tytana, kto ją tam wie. Ja się nie przesiadam, ja całe życie, od bety Destiny 1 cały czas gram tylko Hunterem, tylko i wyłącznie. Chwila, bo przerwałeś mi na kredek tym, co mówisz. Przepraszam, najmocniej przepraszam, natomiast umówmy się, Tytani nie kojarzą się z estetyką i nie odbierajmy im, nie odbierajmy innym klasom tych najpiękniejszych kosmetyk w grze. Cześć pan Wiśnia, dzień dobry. Tytani do bani, bardzo mi się to podoba. Można zawsze wszystkie trzy obskakiwać. No, wydaje mi się, że to już naprawdę trzeba dysponować srogim czasem wolnym, żeby to robić. Znaczy, pewnie by się dało, ale ja nadal wolę się skupić na jednej klasie. Ja nadal wolę po prostu się skupić na jednej klasie. No Hunterek jest kurde spoko. And it doesn't matter. Because I'm here to protect humanity. And if Savathun Zawsze można takes the podjąć dobrą traveler, decyzję na sam we koniec. lose our light. Along with any hope for surviving the Nie, witness's no oczywiście się śmieję, nie? Grajcie sobie czym tam chcecie, czym lubicie. Ja mówię mocno w swojej perspektywie, tego co mi się podoba, co nie. Cacek, bo to się robi dziwne. Jakby muszę się kotka stąd pozbyć. Chodź.
Dziękujemy za odwiedziny. I'm not sure yet. Kocio Dzidzia. But I know Dziękujemy where za to find odwiedziny. Zapraszamy nie dzisiaj na pewno. Oczywiście podnieść go tylko, ja już jestem cały w sierści. Dramat. Cześć Ekstur, dzień dobry. Siema, siema. Cześć pan Lancaster. Gdzie kotek? No właśnie się musiałem go pozbyć, bo tu zaczynał dziwne rzeczy robić. On się strasznie wierci. To nie jest kot, który przyjdzie ci na kolana, położy się i będzie sobie słodko spał, tylko on się będzie wiercił, zrobi sobie z ciebie wanienkę, zacznie gdzieś tam drapać coś pod biurkiem. Smutna ta gra z wyciętym kontentem? No, wiem, że jest to kontrowersyjne. To, co Bungie zrobiło w kontekście usuwania kontentu, woltowania kontentu, jak to sami nazywają. Natomiast szczerze, no kurde, tego się nie czuję. Miało się tyle lat, żeby obskoczyć ten kontent i prawdopodobnie każdy, kto regularnie w Destiny gra, dawno temu to zrobił i nie miał już tam z czego czerpać, ten kontent po prostu tam sobie wisiał. Trochę niepotrzebnie. A no, umówmy się, gra ma ponad 100 giga, nie? Więc to już nie jest coś, co można rozbudowywać dalej. Ja osobiście z czasem nauczyłem się tę decyzję popierać. Ja niedawno chciałem zacząć trochę splunięcie w twarz. No tak. Destiny jest grą, która teoretycznie próbuje walczyć z FOMO, w sensie z Fear of Missing Out. Natomiast jeśli masz mocno kontentową i fabularną grę rozciągniętą w przestrzeni iluś tam lat, to się trochę robi niemożliwe. Wiadomo, że mogliby zrobić jakiś system pozwalający pobrać content danych dodatków. Jeśli gracz bardzo chce, jeśli uzna, że ma na dysku miejsce na tam ileś kolejnych dodatków ponad to, co zaplanowane, to może to sobie ściągnąć. Ale to też rodzi kolejne problemy, to takie jak pustki w matchmakingu do starych aktywności, nie? Powiesz, tak, ale można wtedy robić, można wtedy odciąć jakby matchmaking. No, trochę tak w niektórych przypadkach, ale to pewnie kupa roboty. Ja jestem zdania, że po tych wszystkich latach, jeśli ktoś zaczyna grać w Destiny 2, to on i tak przez pierwszy rok nie będzie miał pojęcia, o co w tej grze chodzi. Nawet jakby miał cały content tej gry, jakby wszystko było od zera, wszystkie kampanie, wszystkie sezony, jakby to wszystko w grze istniało, przez pierwszy rok masz i tak dużo do przetrawienia, że nawet posiłkując się YouTube'em, nie jesteś w stanie tego zrobić. Gdzieś po pierwszym roku, jak już się ktoś zaangażuje, to może wtedy. To jest jeden z dużych problemów. Tak, to jest duży problem dla nowych graczy, ale są też gracze, którzy spędzają z tą grą kupę godzin miesięcznie od wielu lat, nie? I jak gdyby dobrze, że to oni są priorytetem. Niestety, jak masz takiego kolosa rozgrzebanego produkcyjnie na przestrzeni właśnie iluś tam lat, no to nie da się dogonić wszystkim, nie? Gdzieś tam linię trzeba nakreślić. Uważam, że generalnie Destiny ma większe problemy niż to, że nie ma początkowego fabularnie kontentu. Większym problemem jest to, że ten content, który jest nadal dla graczy nieczytelny, niezrozumiały. Jeśli ktoś po prostu ściąga sobie Destiny, nie ma jakiejś grupy znajomych, którzy go przez aktywności przeprowadzą, wyjaśnią loopa, inne wszystkie takie detale, które nie są do końca czytelne i oczywiste, to taki gracz ma bardzo dużą szansę się od Destiny odbić. A wydaje mi się, że jednak większość ludzi próbuje zaczynać solo. No ja jestem takim przykładem. W tym roku próbowałem, przeraziła mnie ilość potrzebna do ogarnięcia. No właśnie.
A to jest naprawdę świetna gra, tylko trzeba się umieć do niej przekonać. Nie twierdzę, że jest uniwersalna. Żadna gra nie jest uniwersalna, żadna gra nie będzie pasować wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że wielu graczy, którzy w końcu wkręciliby się i bardzo polubili Destiny, po prostu odbija się już na samiutkim początku. No ale to prawda, Lewiatanka też bym pyknął. Jakiegoś takiego szybkiego iterka. Dobrze mieć kogoś, kto wciąga i tłumaczy. Przede wszystkim dobrze mieć kogoś, kto jak tylko ogarniesz sobie, jak tylko przejdziesz sobie aktualną kampanię, pokaże ci chociaż trochę endgame'owe aktywności, bo to jest turbo ważne, żeby się zajarać Destiny. To jestem ten gracz, co się odbił na początku. A kiedy grałeś? Grałeś jakoś tak na początku istnienia dwójki, czy trochę później? Bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak Destiny 2 wyszło, to miało ten sam problem co Destiny 1, czyli na premierę było biedne. I to są po prostu gry, które zaczynają nabierać rumieńców dopiero gdzieś tam po pierwszym roku istnienia. Tu nawet powiedziałbym, że trochę później. Jak już były 3 dodatki. Te pierwsze 3 dodatki, pierwsze 2 albo 3, Boże, te takie beznadziejne dodatki, co były na początku, to ile ich było? 2 czy 3? Pierwsze 2. Była klątwa od Ozyrysa, był Strategos i wydaje mi się, że jeszcze było coś trzeciego. Czekajcie, aż sobie zobaczę. A, dobra, okej, mówicie, że są 2, potwierdzacie. Destiny 2 biedne to tak jak ja, może dlatego się polubiliśmy. No, akurat, żeby grać w Destiny, trochę sianka dobrze jest zostawić w grze. Nie mówię o kosmetyce, bo to już tam każdemu co woli, ale no w to się najlepiej gra, jeśli masz aktualny sezon i aktualne dodatki, nie? Pan Adreses, 74 miesiąc grozi subskrybujących. Dziękuję bardzo i witam ponownie. Hejo, hejo. 10 minutek, moi drodzy. Czekajcie, aż sobie muszę zobaczyć timeline dodatków. Destiny 2 Expansions. Post-release content. I co my tu mamy? Curse of Osiris, Warmind. I potem już w Year 2 wskakujemy w Forsaken. No i właśnie, no i Forsaken. Piękne czasy, piękne czasy. Keep the enemy away from the traveler at all cost. Najgorzej to było się odnaleźć, co tam się robi, co tam się dzieje. No, tak jak mówię, oni na przestrzeni tych lat mocno tę grę zmieniali, zrobili całą nową kampanię dla nowych graczy, ale mam wrażenie, że to nie pomogło zbyt dużo. To nie jest do końca to, czego ta gra potrzebowała. Z drugiej strony, zupełnie szczerze, z ręką na sercu, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co oni by tam mieli dodać, żeby to było czytelne dla nowych graczy. Ja osobiście nie jestem w stanie tego wymyśleć. Nawet nie wiem, czy ukończyłem fabułkę. To też jest chyba trochę problem, że jak się kończy kampanię w Destiny, to nie ma się pewności, czy to już jest koniec, czy coś tam jeszcze. Bo na koniec kampanii ten content zaczyna się rozmywać. Masz jakieś dodatkowe aktywności no i czytelność tego nie jest jakaś super idealna. Pan Kacpej, 55 miesiąc w gronie, dziękuję ślicznie, witam ponownie. Dzień dobry. Kula pokonuje przeciwników życiem. To jest gra, w której prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy szczegółów na temat tego, co widzimy. No ale Destiny to jest walka światła z ciemnością. Światło reprezentuje Traveler, czyli ta kula, a ciemność to ten pan.
Bez światła nie byłoby ciemności. No, w taką narrację trochę Destiny dąży, nie? Że w tym wszystkim jest środek. Zobaczmy, nagrałeś sam, czy masz jakąś tam ekipę do grania? Cześć, my deal. Dzień dobry. Siema, siema. We're in no position to Właśnie sam engage grałem the może enemy. dlatego. No, no niestety. Osiris. My jak coś mamy taki w miarę friendly klanik, jakby ktoś się chciał spróbować wkręcić w Destiny, to zostawiam wam linka do naszego Discorda, tam jest kanał dla Destiny właśnie. Ludzi przyjmujemy ze wszystkich platform, jak ktoś chce poskakać po aktywnościach, czegoś się dowiedzieć, to bardzo serdecznie zapraszamy. Trzymaj się, Paneno. Chętnie później posłucham, co tam masz do powiedzenia o Immortalsach. No more running away. Klan może być przyjazny, ale czy Discord? Ja myślę, że w porównaniu generalnie ze społecznością Destiny, to u nas jest dobrze pod tym względem. The uglier they are, the harder they fall, right? No? Come on. A tak w ogóle z perspektywy czasu, jak oceniacie tego Lightfalla? We finally found you. Tak już teraz wszystko sobie ograliśmy, wszystko wiemy. Czy było... Nie chcę tutaj zdradzać na wszelki wypadek, jaka była wstępna reakcja społeczności. Destroy it. Bo ja teoretycznie podczas grania w kampanię bawiłem się naprawdę spoko, nie? Ja się zawsze przy kampaniach Destiny bawię dobrze. Nowe lokacje, nowe moce, wiadomo, nie? Jest fajnie. Natomiast tak już miesiące po wydarzeniach właśnie z kampanii, no mam wrażenie, że nic się nie zmieniło w tym świecie, nie? Że to nie miało jakiegoś wpływu większego. What just happened? We just lost. No, to widzę, że macie podobnie. Słuchajcie, 5 minutek i niecałe. 5 minutek i lecimy. Zavala, Z showcase'ikiem. come in. Jesus, dobre są te scenki. Universe makes us all victims. One perpetrator. That's infinite cruelty. Szczerze, totalnie bym oglądał pełnometrażowy film w takiej stylistyce z Destiny. Nawet by nie musieli podnosić jakości produkcyjnej, a pewnie gdyby już coś takiego robili, to podnieśliby jakość produkcji. Za pomocą serialu. Weźcie mi powiedzcie, bo to jest jedna z tych rzeczy, gdzie ja budzę się czasem rano i sobie myślę, czy mi się ubzdurało, że oni zapowiedzieli serial z Destiny? Czy mi się ubzdurało? Czy naprawdę tak było na którymś etapie? Ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wystryw mojego umysłu, czy to jest realna rzecz. Coś tam się przybąkiwało o rozszerzeniu uniwersum Destiny na inne media. Tak, bo to jest powód, dla którego Sony kupiło Bungie, nie? Sony jest bardzo zainteresowane teraz robieniem
rozwijaniem IP z potencjałem crossmediowym i dlatego wzięli Bungie. I wiecie, no Destiny naprawdę jest fajnym tematem. Nie tylko na serial, czy to aktorski, czy animowany, chociaż wolałbym chyba animację 3D. Ale to już pomijając to. Komiksy z Destiny? Kurde, łapałbym wszystkie. No nie wiemy, co jest w Travelerze. I mamy nadzieję, że zanim wyjdzie ostatni content z tej gry, to jednak się dowiemy. Chciałbym Lego Destiny, lol. Ja bym chciał w pierwszej kolejności serial z animacją 3D, w drugiej kolejności komiksy. Książki pewnie też bym sobie łyknął. A wydaje mi się, że były pojedyncze zeszyty komiksów z Destiny, ale możliwe, że też to sobie ubzdurałem. Nie, no te książki, które są teraz, no to wiadomo, że to nie jest fabułka do poczytania, to są gdzieś tam takie pierdomyśli przelane na papier z mniejszym i większym sensem. I oczywiście one są fajne, nie? Ale no nie da się tego traktować jako książkę fabularną. Czy pojawi się ktoś z polskiego community? W ogóle dajcie znać, czy nie jest za cicho. The line between light and dark is so very thin. Let's cross it together. Holy crap! This got me feeling things. Hello, old friend. Fight down! 俺はマジで鳥肌立ちました。 Ghost, ghost, ghost! Oh my god, dude. Alright, put the popcorn down, y'all. I'm afraid. What? Traveler just did a Death Star! Yo! Oh my god! What is he doing? No way! Oh my god, was? No powrót Kaida chyba był takim najmocniejszym elementem. Dobra, lecimy, słuchajcie. Trzymam kciuki, żeby było grubo. Żeby było co przez rok kolejny robić. Thanks for tuning in, y'all. Like many of you, I've been playing games as long as I can remember. They're a core part of what makes me who I am. I believe there's this deeply rooted, often unstated Przepraszam, mission że of games przerwę, to ale keep adventure alive. jeśli wam się nie In nabija 2014, Bungie set emblem out to start a new adventure. z Twitcha, z Heroes dropów, to awakened odświeżcie on a sobie desolate planet. stronkę. A silent god Odświeżcie set in sobie our streama. sky. Powinniście za pół And godziny it wouldn't oglądania be tego streama long dostać before an ancient emblemat. enemy, shrouded in darkness, showed up at humanity's door to destroy us. Over the years, our heroes would shape a story far greater than anything we could have imagined. Players would explore deep into the depths of Venus, hunting a machine god that controlled time itself. They'd invent ways to combine their mythic weaponry and their paracausal abilities to stand alone against monsters that took others, an entire elite squad. They'd race alongside their friends far into the early morning in the halls of an ancient city where only a select few emerged victorious at dawn. Marki, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Po tym subiku wyłączam powiadomienia o family into this world, żebyście się together przypadkiem nie make nadziali. new faces on this adventure who would become lifelong companions. Dobra, wyłączone. Now, Ale dziękuję together, bardzo, witam po raz 25. we approach the final shape. We're about to embark on the last expedition of Destiny's first saga. Tak, Kacper, powinny So let's być be clear włączone. about the stakes. In the final shape, you will go inside the Traveler. The journey will be difficult. And what awaits you on the other side of this trek is nothing less than the deadliest entity we have ever faced. There will be no open betas. There aren't going to be any guides on the internet telling you how to handle what's to come. Whether you've been with us from the beginning
joined us somewhere along the road, or are looking at destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world, a vacuum-sealed experience begging for you to be the first person to peel it Jezu, open. mów mi tak. So Mów mi today tak więcej. is your invitation to go forth and adventure. Lecimy, dobra. Po grubości. Szybkie nawiązanie do początku jedynki. Do naszego przebudzenia. After all these years, we never talked about it. Why I brought you back. Nadamy sens? Zbrojki. Why you were chosen. To już było w trailerze, nie? To jest Wolcik. The truth is, I didn't know then. Ale już wiesz. It was just a feeling. But I know now. After all we've seen, all we've lost, this fight might be our last. So I'm asking you one last time to rise. No są ciary, powiem wam, są ciary. Dobra, czyli Ghost już wie, po co w ogóle zostaliśmy przywołani do życia na początku. This is a momentous time in Destiny history. We've been building to this moment for the last 10 years. The final shape is the conclusion to that journey. This is a moment in gaming that as a developer you just don't get very often. Guardians and allies are fighting the biggest threat that the universe has ever seen in this big culmination of the Light and Darkness saga. When we were thinking of what the final shape could be, it had to be a lot of different things. It needs to pay off this epic confrontation with the Witness that we've been setting up for years. It has to bring you closer to your allies in the Vanguard. It has to be this place that makes you feel nostalgic for the entire journey you've been on. I wyjaśni ci rzeczy, prawda? When we were resurrected by Ghost at the very beginning of this story, we didn't know why, but it was for this. The Traveler is asking us for help. And it's our responsibility to protect every living thing in the universe from what the Witness intends to do. When we first start the final shape, we are finally able to go through the portal that the Witness opened in the Traveler at the end of Lightfall. Inside is the pale heart of the Traveler. That is the stage for our showdown with the Witness. The Witness has the darkness. It has always had a connection to it. The pale heart of the Traveler is what it's trying to use to gain connection to the light. So with both, it can enact its final shape. The Witness looks around and sees a lack of purpose, no meaning. It wants to fix all that. So it's trying to put the universe into this frozen perfection where everything's just exactly how it thinks it's supposed to be. That is the final shape. If we're going to defeat the Witness, it's going to take everyone. Failure is not an option. We're gonna need the Vanguard, all of our allies, and all the Guardians to rally together and be brave in the face of Oblivion. Mam takie przeczucie, że oni polecą mocno nostalgicznie z wydarzeniami.
answer questions at the grandest scale. But Że what I tam find w really Travelerze będziemy mieli interesting is that mnóstwo it's flashbacków also do a very wydarzeń z personal przeszłości, journey, takich kluczowych. where we deepen our relationships with these characters that we've known for so long. Zavala, Ikora, our ghost, get to reconnect with Cade 6. So, like, while there's this great conflict and everything going on around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together Topór był chyba for wojdowy. hundreds of years. No. Ale to będzie zajebista sceneria do grania w ogóle. Nie mogę się tam lokacji doczekać. Stary In the tower? final shape, we're going Stary through tower the to był, portal nie? that the witness has opened up to confront it and stop the final shape. Inside the Traveler is this infinite, vast, unknowable. Nie wiadomo, czy będzie Destiny 3. And we're landing on the Pale Chyba. Heart, which is a fraction Ja mam of w temacie really what is przyszłości inside the Destiny Traveler. strasznie dużo rzeczy, które sam sobie chyba The wyobraziłem. Pale Heart is weird. It's a little strange, it Jak to makes you głupio feel a brzmi. bit uncomfortable. Po prostu dużo And o it tym is myślę. also just so cool and artistic in the best way. The Witness entered well ahead of any Guardians, and so it's had time to kind of shape what's there. Ta scena, jak on w ogóle leci tym tunelem, jest tak the zajebiście rest zrobiona, że to jest of kosmos. the Pale Heart starts getting shaped also around what we've experienced. This is the Traveler recreating the world in front of you as it saw on your journey. Dokładnie, dlatego będzie dużo nostalgii, ja już to czuję. One of the most memorable block hallows from Destiny's past is the D1 Tower. It's really a labor of love from the Destiny team. The final shape means so much to everyone who's building it, and I think players are really going to be able to see that. The Pale Heart is Wiesz co, no, our very to ma być first linear dramatyczne dla destination that we've wszystkich, ever więc done. robienie I would love it if wszystkiego, co players możliwe, wbrew felt temu, czego życzą sobie that postacie, they jak najbardziej began przez their większość journey tego in a dodatku place of powinno mieć safety. miejsce. And feel it escalate in danger, in surrealness, because there is this beautiful evolution of the space. They see things that are more and more wrong as they begin to go towards the Witness's monolith. It's kind of this omnipresent, foreboding thing off in the distance. The weirdest things happen as you get closer to the monolith in the form Yeah. of reshaping. Yeah. Kind of like deconstructing things and putting them back together just wrong. The sense of scale you get out there, like as you're exploring these spaces and you're jumping on these reshaped cuboids of Earth, you feel tiny as a Guardian. You feel alone. You feel like you are not the force to be reckoned with that you have been. You're not the God Slayer right now. You're just this little person jumping from these massive pieces to massive pieces. No kurde, One of the things that we Bungie really potrafi się tried bawić to also kształtem, capture geometrią, is that the skalą, Witness więc ja keeps myślę, że throwing ten everything it setting has będzie at dla you. nich naprawdę And so you're polem do going to popisu. fight these new enemies, the Subjugators. Subjugators are the Rzeczywiście new ci unit you're panowie going to be kojarzą. facing in the final shape. They have an enhanced power set. They're performing stasis powers and strand powers to face the Guardian. Well, Jasne, in jeszcze support Gjallarhorna im of all dajcie. the other enemies you're fighting too. They bring something entirely new to the battlefield, which is kind of this element of control. They're back there pinging away with stasis abilities, throwing crystals at you, freezing you in place, tangling you up. We're focusing you on the campaign and only the campaign. It's the most important thing in the universe at that moment. You have to stop the final shape from happening. And for that, we do Siema, need Panda, the dzień dobry. help with our allies. And so we're going to make sure that the core Vanguard team gets back together. Zavala and Ikora and Cade. The campaign is just the start of the Pale Heart. After you've reached the monolith and finished the campaign, we open up the entire destination. And so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. Co masz na myśli? The campaign in the final shape doesn't really end with the final mission. The raids are where you defeat like the big bosses. So it's only natural that when you are going to confront the Witness, you're going to do that in the raid.
but that might not be enough. This is a moment where we need to rally all Witnessa pokonujemy guardians w to be rajdzie? able to overcome the final shape and the witness. In the final shape, we are inside the Traveler, very close to this energy. This allows us to have new supers, Arc, Solar, Void. We want to create something that turns you into an offensive powerhouse, but also can benefit your allies in a support capacity. There is this thread of team play and like working with your No mówmy friends się, to to jest overcome the piękna gra, odds. nie? Jest tak zajebiście estetyczna. Ja jestem pod Warlock ogromnym Super wrażeniem, is że oni this przez tyle ultimate lat są w stanie expression produkować of content na solar takim energy poziomie coursing through your wizualnym. guardian. This solar Warlock Super is a callback to Radiance from D1. Other than Golden Gun, this is the only other O czym mówią, bo to chyba ważne, się super in rozproszyłem. Destiny right now. Your melee's like all these projectiles going off, doubling the amount of projectiles. Your grenade Ile ma lat almost being Destiny? sentient 6, as 7, it surges dwójka, around, nie? and then it hits a character and bounces off and goes to another one. And you're so overflowing with this energy that you are also giving it to your allies, allowing them to have their solar weapons supercharged, applying Scorch when they're shooting. The new solar Warlock aspect, when I cast my Rift, it is going to create this little solar soul that when it sees an enemy, it launches part of itself out and hits the enemy and explodes and scorches them. It just feels very alive. Twilight Arsenal. It's a layered super. This is the only ranged one-off offensive super for Titans in the game. The Titan jumps up into the air, summons this giant void axe, throws it, summons another one, throws it, summons another one, looks at a different group of enemies, Wiesz co, throws zresztą it. każdy może mieć swoją And when agendę. these axes fly through the air, they stick into the ground or an enemy, do their void gravity thing where they suck a bunch of energy and enemies in and then explode. But that doesn't destroy the axe. The axe sticks around and you and your allies can go and pick up that axe and start wailing on enemies with it. This super is insane to me. The Void Titan aspect, I press and hold my grenade button to consume my grenade and turn it into the shield. The more damage it To był takes, czyjś ult, ten the topór? more Nie, it nie był. charges up, and then I Który can można, release który każdy that, może and it pikować i z creates niego this korzystać? blast Nie. that deals massive Tak? damage. Zajebisty pomysł na ulta. Kastujesz ulta, z którego ofensywnie może korzystać każdy. Zajebisty pomysł. The hunter kind Bardzo of rears pasuje. back, takes this knife and throws it across the world, and then is able to blink to its position, do the slash that just decimates anyone nearby. One really great thing about that is not just you do it once, but Te you're able to elementy do o it 3 ultach i times, zdolnościach, oni dla mnie along with powinni puszczać w devastating 0,25 attacks each time you prędkości, do it. żebym ja cokolwiek The skumał. hunter has an aspect. We take our staff, we twirl it in the air, which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any allies near you. It almost makes it feel like you're playing a fighting game, right? Like these combos that you're chaining together to do these different moves. It like takes that sandbox to the next level. The more aspects we have, the more capable we are to do that. It feels like you're like riding the lightning, you know? Like that instantaneous, like... That was good, but I Ult think it's pod more movement, like... piękne. Też mi się bardzo podoba. You know? Na razie bardzo dobre to, co pokazują. Weapons team has been working on all sorts of goodness. We've got exotics, we've got legendaries, we've got perks. We're always cooking up stuff. We're always playing with stuff that we think is like really interesting or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid fusion rifle. It has the really intriguing property of adapting your Guardian's current damage type. This will be the first time that you can run a weapon that can adapt to be strand or stasis in the energy slot. So you'll be able to run an entirely strand or entirely stasis loadout. Tessellation has the additional property that you can special reload to reshape your grenade and suck it into the weapon, and then fire out a super destructive single projectile. Kurwa, co? Ale oni tam cisną. What's Bardzo the one kreatywnie. specific exotic that I can make that's like really zany that you would like right now? What if Golden Gun was a sniper rifle? What if you could harness the might of the Traveler? You know, we had a moment where we saw that Traveler beam cutscene. I know people on Weapons went, I kind of want that. You're like, that is incredibly dope.
So we've got this opportunity to bring back these iconic Destiny 1 weapons, but really turn it into something that feels unique in Destiny 2. We have to bring Kvastav into the fold. The Red Death exotic pulse rifle. And Dragon's Breath. Burn the world, burn it all. In the final shape, we have new weapon subfamilies coming, broadening what existing weapons can be. Really like bordering on exotic functionality. So for example, we've got a rocket pistol sidearm subfamily. We always liked the special ammo sidearms. This fires tiny, slow-moving rockets. They hit very hard, do a bit of AoE damage. They have a mixture of regular weapon and rocket launcher stats. Też ma sens nadać, to też ma prawo nadać trochę sensu sidearmom, mam wrażenie. A type of legendary auto rifle. It'll let you switch seamlessly from firing at enemies to healing your allies. Co? I'm really excited to bring it to dungeons and keep my team alive, honestly. Weapons team is always coming up with new ideas. We've got a ton of new cool stuff coming over the next few years, and some new and really wild ideas, which we're pretty excited about. Dobra, tak kreatywnej selekcji umiejek i broni chyba jeszcze nie mieliśmy. This place is only big enough for one dashing hero type, and that's me, so I'm back! Hey, you two, give me a sec. I was magnificent. This is great. Anyone want a hug? Get your rock off my map. Worst case scenario, you die. But who knows? Maybe you won't. Okej, przecież to jest złoto. Uwielbiam tę postać. Uwielbiam. Well, better get back to it. In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to culminate with this confrontation rozumiemy, że on tam sobie siedzi w Travelerze. Jak wejdziemy do Travelera, to go tam spotkamy. His presence cast such a long shadow over the story of Destiny, whether it was when he was alive or when he was dead. What Cade goes through in this journey, how he serves as a catalyst for the other characters, the events that are uncovered to have brought him back. This is how the story had to end. There was no end to the Light and Darkness saga that didn't have Cade here alongside his friends to finish the job. Ja się cieszę. Ja się autentycznie cieszę. Once we started digging into the nature of the Pale Heart, I think that crystallized Cade's role as a guide. Cade is Virgil, and he's our guide through this other place. Cade is the one who is the most appropriate person to be the guide, because that's his job. That's always been his job. It just feels so natural for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him slip back into the role, like, without missing a beat. Right, instantly. In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him back puts them in a position of questioning where they've been and what they've done without him. You think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. I think is going to be great for them. Well, at least we have each other. We want people to take away that sense of reunion and that idea of like the gang being back together for this moment. I'm here now. Wherever the hell here is. No zarąbiście to wygląda. Ta lokacja naprawdę będzie, kurde, czymś, mam wrażenie. Zawsze te lokacje były spoko, nie? Ale tutaj to idealnie pasuje do tego, co Bungie potrafi najlepiej, mam wrażenie. Ale powinien być quest na zwrócenie Cade'owi jego asa pik, bo po śmierci był quest na zabranie go i wszyscy tego asa mają. No to teraz ich milion dostanie. And the Witch Queen holds the answers we seek, but only if we contend with her sister, Xivu Arath. It rests with me. Will you come back from this? Do not be afraid. Sezon? To chyba sezon będzie, nie? Tak, pan Saber, chyba sezon. Tak, no, totalnie sezon. Dion!
Co jest? You now wield hive magic and have entwined it with your light. O, Assault the kurwica. Spire Guardian and open the way to our tides. Nie wiem, co to było, ale broń wyglądała zajebiście. Uwielbiam takie właśnie z wiszącymi elementami cięższymi. The death of whispers, and they do whisper. Fight in my name, Guardian. Łuczek. Every opponent you defeat strengthens me. My appetite Wczoraj w ogóle rozkminialiśmy, że zbroja sezonowa, jak ma te kwiatki wszystkie, to one powinny rosnąć wraz z mocą artefaktu sezonowego. Ale by to było zajebiste. to be hive. You have sounded the horn of battle! You are deserving of the greatest death I can bestow. Season of the Witch. Dzisiaj, moi drodzy, właściwie to kiedy? Za pół godziny chyba, nie? O 19:00. O 19:00 rusza, czy już ruszyło o 18:00? As players, we've been annihilating and breaking Hive spells, and now we finally get to cast them. At the end of Season of the Deep, we learn that Savathun has the key to getting into the portal that we need to go into. That means we have to go find Imaru, her ghost. Imaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first, and that bigger problem's name is Zivu Arath. If we fight her, she only gets stronger. Eris has an idea. It's a really good It's a wild ass idea, yeah. She determines like, well, the best way to fight fire is with fire. We are channeling all of that energy that we're creating by going through, by eliminating enemies, and we're tithing to our friend Eris. Bring me your tithes. What does that mean for the characters and the player to kind of like be like Savathun? And that's where we went down the path of having Hive Eris. We want to extend that magical fantasy into the player then. That ability to have overwhelming magical power, that risk and reward into all of our activities and systems experiences. And so that's what led us to come up with things like Deck of Whispers. It's this magical deck of cards that creates amazing synergies with your build-craft meta and with buffs and the activities. They can then choose these cards at will, whichever ones they want, and then that really leads into the build crafting. You actually are getting cards that you can then use to place on the battlefield and change the way you play. I'm such a sucker for deck building. Like being able to like bring that element into Destiny gameplay has just been like, oh, chess. It's really fun. Nawet nie mów. So we've got two brand new seasonal activities coming with Season of the Witch. We've got Altars of Summoning and Savathun's Spire. Savathun's Spire is our new Pytanie, czy three-player po 50 offensive. ranach You're doing a komuś się lot jeszcze more będzie with chciało to Lucent Hive wkładać, ale magic, zobaczymy. but it's got a high amount of combatant density. It's got additional random encounters that you can come across. The Witch's Spire itself, Savathun's Spire, was like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning the light. You're there in order to learn as much as you can in order to become a master spellcaster, right? To become like Savathun. The Altar of Summonings activity is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a three-player experience that you can hop in and hop out of. As you're going through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. We really wanted to make sure that there was a home for any exotic mission content coming in seasons after the year has passed. And so we developed what we're calling the Exotic Mission Rotator. Right away, we're getting Presage, Vox Obscura, and Operation Seraph Shield. This is some of the most fun content the team has making. It's some of the content that fans and players of Destiny love the most. The most exciting thing, outside of just the missions themselves, is that every time we put a mission inside of that rotator, the exotic that comes alongside of it will become craftable. With Season of the Witch, we have a brand new Vex lo-fi PvP map. It's really exciting. It's got a bunch of really tight gameplay experiences. We wanted to make sure that we focus the combat a little bit more. With the new Vex network map,
we really wanted to make sure we hit is like, hey, you're shoulder to shoulder more often. There's not as much deep sight lines that you're interacting with. And a lot of the flow of the map is actually built around this like kind of central pillar of the Vex network No mam that nadzieję, you're Killer. orienting Mam nadzieję, że around. do tego There's also dąży. some modes coming too, right? We've got a new PvP game mode coming that's all about relics. It's about multiple relics, so it's not just one like the Scorch game mode from the past. So we've got the shield coming from Vault of Glass, we've got the spear back from Season of the Risen. And we got the scythe from Season of the Haunted. Yeah, so you're gonna be reaping Guardians with that thing. It's a lot more tactical gameplay. It's all about running around the map, claiming these relic dispensers, and then grabbing them in order to push for victory. Okej. Zobaczymy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie fajne, czy nie. Trzeba przetestować. We were feeling pretty Hyvey this season. Obviously, there's something in the air. And so when thinking about like what's a good raid reprisal that would really suit this very Hyvey season, there's only one answer. O czym mówimy? I have seen what the Hive call a god. O, czyli Krota. Szkoda, no bo wszyscy liczyliśmy na Wrath of the Machine, nie? Wszyscy liczyliśmy na powrót Wrath of the Machine. A tu Krota. Only a true weapon of the light can stop his wrath. Z drugiej strony ja w Destiny 1 Krotę zagrałem chyba 2, może 3 razy. Szkoda, no bo Wrath of the Machine jest dużo bardziej wizualnie fajny, różnorodny, angażujący, ale pierścień fajny. Pierścień fajny. Jak ktoś nie wie, to grając w Destiny i robiąc pewne wyzwania, można odblokować możliwość kupna w ich sklepie z specjalnych przedmiotów. I no, rozumiem, że pierścień będzie właśnie za przejście rajda, czy to w pierwszym tygodniu, czy nie wiadomo w jakim czasie. In the final shape, we're trying to find ways to make power more simple and easy to understand, and also lowering the barrier to entry. It's going to make it easier for players who have not been able to jump into game easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required by these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting with the final shape is there are going to be a certain number of activities that are going to be power fixed. So it doesn't matter kind of what power level you are going into it, you're always going to be able to approach it. There's still going to be tiers of difficulty that you can do, things that are just meant to be experienced a certain way. Things like Nightfall strikes that will still have power enabled, and that's where we're really going to focus the whole power climb. The raids, the contest modes that everybody loves to engage with, that experience is fundamentally going to be staying the same. I'm excited for this because I think there will be a lot more clarity for players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. So we're introducing something that we're calling Fire Team Power. You can actually bring your friends along to play any dungeons and raids in the game without having to wait them to be at a certain power level. The person with the highest power in your fire team is actually going to bring all the others close to their power level, which means that there's no barriers really for any other guardian to join you in this high-level content. When it's combined with Fireteam Finder, it also allows you to find strangers, people you've never played with before, and have that same experience. That's all regardless of the power level of you and the rest of the people in your fire team. Fireteam Finder is the new feature that's coming in Season 23, aimed at helping connect and find other people to complete the best and most aspirational content in Destiny. We have a tag system that allows players to be able to say, well, this is my playstyle. I'm really chill. I'm anti-sweat. I'm just really here to have a good time. Exactly. Tags really allows players to show a little bit more personality, show a little bit more about what they're about. I think what's really great about it is with this launch, we're also looking at including inclusion tags. As an example, one of the inclusion tags that we have are for colorblind players. Hopefully the inclusion tags will bring players closer to finding their community and even closer to the people that they're playing with. So once
a listing goes live, players will be put into a listing lobby where players can gather, they can communicate with each other. So we wanted to make it as convenient and as easy as possible for players to not just sit and stare at a screen for a long time while their listing actually fills up. As a gamer who's typically more solo, I'm especially excited about this because it really is about helping reduce that anxiety and burden that comes with trying to make a new connection. The feature coming out today that I'm incredibly excited about is Timeline Reflections. Essentially what we have done is we've went back to previous expansions and pulled out missions that we felt really represent key narrative beats within our story. We are going to have a mission for Forsaken, a mission for Beyond Light, as well as a mission for Witch Queen. Co? Dobrze rozumiem, że będzie rotacja misji z dodatków starych, których już nie ma? One-to-one for how you would experience them in the campaign. You're also going to get additional pieces of narrative fed to you to like identify like, hey, this is why it's important that this happened, and here are the people you met along the way. A really big one that's really timely for Final Shape is Cade's last stand from Forsaken. No jest. This is a moment that a lot of players, new and old, are going to come back to Destiny. I think this is just the right time to introduce features that are going to allow those players to jump right in and find people to play with and enjoy this content regardless of their power level. Trochę chyba słabo to wyjaśnili, bo ja dalej nie wiem, jak ma to funkcjonować, ale brzmi jak krok w bardzo dobrą stronę. Jeśli to naprawdę będzie wyciągało teraz rzeczy z Volta, zajebiście. What's really important about episodes is that it's a really big shakeup to what we've been doing. Instead of providing 4 seasons a year, you are going to get 3 larger episodes. And so the first 3 episodes in this coming year are called Echoes, Revenant, and Heresy. It's coming right after the Final Shape. And the theme for the year is going to be all about the consequences and aftermath of the Final Shape. I think what's really the cornerstone of the episode model that we're building is the 3-act structure. The acts act as these anchors for us to introduce new weapons, new artifact mods, new activities. There's going to be new missions coming around the core. There'll be new story moments in every single one of these acts. We're actually providing more cinematic styled experiences throughout the Final Shape year and the episodes with it than any of the seasons we've ever developed before. These new stories are actually playable as standalone. Like each episode is something you can experience whether you've been playing Destiny for 10 years or this is your first one. You're going to be able to basically enjoy them in any order you want to. I think the opportunity with this big epic moment is that we get to innovate the game. We get to move the game forward. It's all about change frequently. It's all about deeper story moments. It's all about more weapons, more loot, more often. And it really provides the team with a platform to go much deeper into the themes and fantasies and story of any individual episode as compared to the seasons you know of today. I'm so excited to see what the narrative team can do with this kind of new platform of storytelling. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next stage of Destiny 2. I think some people look at the Final Shape and they think Destiny 2 is coming to the end. And in many ways, it's the opposite. We're leaning in. We're putting the pedal to the metal. Episodes provide us a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. Spoko. Kurde, w Quality of Life też dużo fajnych rzeczy. Mam wrażenie, że tu naprawdę dużo roboty włożyli w ten dodatek, który się zbliża. Prezentacje Destiny są czymś takim, czym naprawdę nie trudno jest się zajarać. Oni to prezentują w sposób wybitnie dobry. Ale mam dobre przeczucie. Mam dobre przeczucie. Że to jest coś więcej niż tylko pierwsze wrażenia. Shaped by the fires of each new battle, we are forged and sharpened into what we must become for the fight ahead. We are the final line that halts the second collapse. All of us, every Titan, every Warlock, every Hunter. What is it the Guardians say? Devotion inspires bravery. Bravery inspires sacrifice. Sacrifice leads to death. The line between light and Ej, w ogóle przed nami jeszcze pół godziny kontentu. Ja myślę, że to już tak bliżej końca jesteśmy.
Let's cross it together. There are things out in the dark that only the dark can overcome. Trust me. You've heard the stories of the traveler's sacrifice, of darkness descending upon humanity. Our purpose is its end. No tak realnie omówili wszystko po trochu, nie? To, co nas interesowało, czyli dodatek, sezon, raid, plus rzeczy quality of life. Więc wydaje mi się, że oni teraz będą bardziej wchodzili w szczegóły tego, co już powiedzieli. Co dla nas oczywiście też jest ważne. We get to make good on a promise that we made way back in 2014. There was classic rock blasting, a fire team racing across our solar system, and at the end, a simple message. Become legend. Today, you got a glimpse at how we'll be cementing your legend in this upcoming year. We're going to be heading inside the Traveler, experiencing a destination unlike anything we've ever built before. We'll face the biggest bad we've ever made, and we'll do this all alongside a streamlined progression system, allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, we're going to continue our legends in Echoes. It's Destiny's first episode in a new phase of storytelling for Guardians with brand new conflicts born from the resolution of the Light and Darkness saga. These first episodes are just the beginning. But if you're chomping at the bit to see how the Light and Darkness saga is going to kick off the future of Destiny 2, we've got a ton of great content for you to jump into today. Going live after this, we've got Season of the Witch with a new story, new weapons, new armor, new activities, and new PvP content, all alongside a series of story catch-up missions, allowing any of your friends to jump into the game and get up to speed on what's happening in this world. Then, next week, a brutal reprisal of Crota's End is going to join the ranks of our aspirational content. Przyznajcie czaty, kto leci na Day One'a. I can't wait to see you all in the throne world as we learn more about the final shape and how we can stop it. Ja lecę, bardzo dobrze. My już mamy grupkę zebraną. Będziemy lecieć... Ja tym razem lecę casualowo, nie? Znaczy nie mam zamiaru zawalać całej nocki, ale na tyle, na ile mi wolny czas pozwoli, taki bez przesilania się, to mam zamiar sobie pograć z grupą. After all these years, all we've lost, this fight. No jestem cały w kocie i sierści, dzięki Cacek. Our last. So I'm asking you to rise. One last time. No i co dalej? Bo od 19 miał być Collector's Edition Reveal. Collector's Edition Reveal, no oczywiście. Słucham, pokażcie. Asa. Dacie Asa pika. When we create a collector's edition, we try and recreate items from the universe for players to enjoy outside of the game. So this year we're doing a Destiny 1 tower. We really tried to work hard at thinking about 10 years of Destiny and how best to encapsulate that experience. Even as the game dev who've worked on it since day one, like I think having it be the tower is super exciting for us because it's going to kind of catalog your journey of a player from when you first started playing Destiny Ludzie bankowo będą to malować. The tower, it's kind of like the beacon in which your place to call home. Prototyp nowego Xboxa. You get the tower. And then there are actual figures of the Vanguard mentors that accompany that architectural model. And there's a lot of like hidden messages and hidden things. There's gonna be some fun surprises. We're always trying to push the envelope. No, and so potrafią fajnie wykorzystać te rzeczy. Magnetic locks and sound effects, and lights.
just sort of make this experience as a whole really special. It's sort of the perfect symbol of Destiny. I'm so excited for it. Me too. Dobra, pomysł jest fajny i wygląda nieźle. To, czego się boję, to tworzywa, z których jest to wykonane. Bo z tym u Bungie często bywa kiepsko. Sam pomysł aprobuję, ale jeśli to jest lekki jakiś plastik, to nie będzie fajnie. Postshow starting soon, czyli się skończyło. Czyli jednak 40 minut, a nie 60. No ale tak czy siak, bardzo mi się podoba to, co dzisiaj pokazali, bo właściwie w każdej... Ja zwykle w ogóle mam wywalone kompletnie na to, co mówią o ultach i innych umiejętnościach, nie? A tu to, co pokazali i bronie również, ja autentycznie byłem zajarany. Bardzo kreatywnie do tego wszystkiego podeszli. Czy na kiosku Eververse jest szczelina na monety? Totalnie, to powinna być skarbonka w ten sposób zrobiona. Dokładnie tak, też to widzę. Przy czym to na pewno był nowy tower, tak? Bo ta lewa część towera trochę mi bardziej starego przypominała. Ale nie wiem, może się nie przyjrzałem. Kamil, nie potrzebujemy nowej pralki, zamawiamy kolekcjonerkę. No i namówione, namówione. Dobra, mordziaki, czy wy chcecie oglądać post-show? Ciekawe, kiedy ruszy pre-order? Pewnie zaraz. Obstawiałbym, że zaraz. Zaraz to zresztą sezon ruszy. Ja mam problem, bo ja nie wiem, czy ja dzisiaj dam radę pograć w nowy sezon, a bardzo bym chciał. Jestem totalnie nakręcony i najarany, ale nie wiem, czy dzisiaj dam radę. Zobaczymy. Na pewno w weekend będę dużo cisnął, bo weekend w końcu mamy wolny, jesteśmy w domu, więc na pewno będzie grane po całości. Swoją drogą przypominam, że widzimy się jeszcze dzisiaj o godzinie 22, bo jest premiera Immortals of Aveum i mamy sponsorkę z gierki, także sobie pogramy. Ja już mam sporo godzin nabite, więc wam trochę więcej będę w stanie opowiedzieć, jak ta gra się prezentuje. A dzisiaj ma swoją premierę oczywiście. Dobra, poczekamy chwilę na rozpoczęcie tego post-show, bo w sumie jestem ciekaw, co powiedzą. Lepiej zagrać jutro, w weekend serwery będą stabilne? No, wiesz co, ostatnio te starty nowych sezonów to mieli bardzo płynne. Nie było już takich problemów jak kiedyś. Myślę, że już to na przestrzeni lat sobie fajnie ogarnęli. I wiedzą, jak działać właśnie z inwazją graczy. Pewnie Dean będzie zblokowany przez kilka godzin, ale to tyle. Sekunda. Magda przyszła mówić, że się jara totalnie. Ja słyszałem tam, nie wiem, czy wy słyszeliście na streamie, ale było słychać od czasu do czasu, jak krzyczy tam 4 pokoje dalej. Postrzał w sumie bym obejrzał, ale trzeba spadać na D&D i zacząć pobieranie D2 na kompa. To baw się dobrze na D&D-ku. Miłego w takim razie. Kolekcjonerka zamówiona, ten co poszalał. Szybko poszło. No to niestety trzeba szybko, nie? Bo brałeś pewnie ze strony Bungie. Polscy dystrybutorzy zwykle chyba mają mały nakład kolekcjonerek. Więc na tym też ciężko polegać. Dobra, za 35 sekund wchodzą. Możemy poczekać w takim razie i posłuchać. Jestem ciekaw, co mają do powiedzenia.
Bungie Store EU. Oni już chyba mają po prostu jeden globalny sklep z taką po prostu furtką na Stany i Europę. Hello Guardians, welcome to the post-show stream. My name is Taylor Liz. I'm a Destiny 2 player and content creator. I'm excited to be here live at Bungie. We're gonna have 2 segments for you today. A little later in the show, I'll be playing through the brand new Season of the Witch content with my good friend Pika Peach. Right now, let's sit down with Bungie developers to talk more about what we just saw and what's next for the future of Destiny 2. Pika, over to you. Thank you so much, Taylor. My name is Pika, and I'm also a content creator and Destiny 2 fan. You can often find Taylor and I playing together in some sort of challenge in-game. I'm beyond honored to be sitting down with everyone here today, so let's do some more introductions. Thank you, Pika. It's great to have you here. Hi, my name is Cosmo. I'm the lead community role here at Bungie. And, my role is supporting our amazing community team and all the great work they do, helping prepare weekly check-ins and sending info out to our players. I'm going to be teaming up with Pika today, and we're going to be asking some of these guys some questions and go over some of the things that we didn't get to cover in the showcase. So, yeah, Dan? Yeah, thanks. I'm Dan McAuliffe. I'm the general manager for Destiny 2. And that mostly means that I get to support all the amazing talent that makes this game. So thanks for sitting down with us today. Absolutely. Looking forward to it. I'm Joe. I'm the game director on Destiny 2. And actually, while Taylor and Liz were doing the intro, I was hiding behind a pillar for the last 10 seconds. So y'all can like roll back the VOD and see if I did a good job or not. Awesome. So let's get into some questions. As a player, what are you guys most hyped about regarding the final shape and beyond? Anything specific you can call out? For me, I'm really excited about the story. I mean, this is going to be like the epic conclusion to the Light and Darkness saga. Like, players are finally going to get to go into the Traveler, confront the Witness. Like, the stakes have never been higher. I'm just really excited to get to watch everybody play it out as soon as they can. Can we make it live right now? I don't think so. I tried. Anyway, what about you, Dan? For me, I mean, it's a lot about the supers, right? Like, I just think we have this ability with these supers coming out to shift the meta in a really exciting way. And like, I just haven't played through them and gotten some hands on them. Sorry, like no spoilers, but like, I think they're going to play in all parts of the game. So I think you're going to see these in the campaign, obviously, but you're going to see these in PvP, and they really feel like that sort of pinnacle achievement of our Guardians journey in a lot of ways. So just really excited to see the final product. Yeah, for me, I guess it's maybe surprising. It's the weapons. And I know, like, No nie, no popłynęli z tymi broni, ja się wcale nie dziwię. On Destiny 2, right? And so why are we excited about the weapons this time? I think the team sort of really looked and said, what's core to Destiny, right? Like, what's really important? And we said, hey, like, Destiny's at its best when you're getting a bunch of new weapons, and those weapons are so exciting that they are making it onto your character right away. They're like changing the way you play. So this is not just exotics, right? It's not just like, I think it was alluded to, like, what if Golden Gun was a sniper rifle? Pretty cool sniper rifle. I think it's also, we talked about these new, weapon subtypes. And so what's a support auto rifle? We've made guns that heal before. We've made exotics that do it. Well, if we do it in a legendary, what needs to be different about it so we can make this thing that feels as useful to a fire team as someone bringing Galahorn, that feels as useful as someone, bringing Divinity, right? And we know that's the bar that we have to hit. So we're looking at a bunch of different things and saying, okay, we're gonna make these guns and we're gonna make them matter, right? We're gonna go out and you're gonna get awesome stuff on, the Pale Heart. I think we showed a little bit of it. There's like these sweet, they look like a deck of cards if you go back and watch the footage. And there's a bunch of awesome stuff coming in the weapons. And so I think we're really just trying to hit that core, like, hey, we're a loot game, right? Like, the loot should be awesome. Absolutely. Co ty gadasz? Well, me too. Wrzućcie na tego. So speaking of the Pale Heart, the reveal, it was said in the reveal that the Pale Heart destination is the first linear destination ever done. So can you talk us through why it was decided to make it more linear destination? All right, linear. And what it means. Yeah. So the math lesson now. I'm not sure how many folks have been in algebra recently, but if you're like me and need a little refresher, linear line, right? Like that's what we're saying here. So a classic Destiny destination. We think of it as a loop, right? There are these big public areas. They're all connected in a circle, and then from those areas, there's little offshoots or little alleyways that you can go to. And
That just didn't make no sense dobrze wyglądają. for going inside the No Traveler. itemy z trialsów, to because jest the topka Traveler dla is mnie. huge. Uwielbiam. When we talk about the Pale Heart, we're saying, you know, like, hey, what if you were an alien, you landed on Earth, and the only part of Earth you saw was like Te gwiazdki a na parking lot płaszczu in Urloka. Montana. And you were like, oh, this place is huge, right? Like, and so we're like, okay, so we're going to show you a really small slice of what is inside the Traveler. And then we said, it needs to feel like you're going somewhere important. It's a vast, unknowable place. Hełm dla Huntera też Well, on one end, zresztą ten tytanowy we've też got the bardzo portal. fajny. And on the other end, we've got the Witness that's built this giant monolith. And so every single area that we've built is built in a consecutive line from one to the other. So you travel through these things and you can look back at what you went for. And if you need to go to the next part, you're not going to these offshoots, the dead end. You're going to where you need to be going. It's really focused są bardzo on, hey, flexible. you've got a Można job to do spokojnie here. pomieszać się z It's like innymi tracking your fajnymi journey. zbrojkami i też to fajnie wygląda. Okay, cool. Well, that sounds insane. So, super different. That's what we go for. During the showcase, it was also mentioned that completing the campaign would unlock the full destination and that it almost like reacts as we progress. Is that kind of what you're hinting at, or can you explain that a little bit more? Właśnie, bo to było dość ciekawe, two things we want people really to come away with thinking when they think about. One, this is a bit different in the way that you experience the Pale Heart right away. So normally you might land on the throne world and you do a mission and then you're out with your Sparrow exploring the throne world, doing the missions if you want to. Day one of the final shape, you got a job to do, right? Okay. And so it is mission, right? And you just go through and you say, hey, we've got to stay focused on this thing. When you get to the end of that day one experience, everyone can sort of like collectively take a breath, collect themselves, and then you just this realization like, oh, we're like inside the Traveler, right? Like we should probably go see what that's about. And so the whole destination unlocks for you. And there's a lot of things that are different about the Pale Heart than our other destinations. I think we're gonna save some of those juicy tidbits. Wydaje mi się, że to będzie mało odczuwalne, różnica tego, o czym on opowiada, tego jak to wyglądało w przyszłości. It's a pretty different experience Bo i tak than jak even gdyby what you might każdy expect from fokusuje somewhere tą like the Dream kampanię City. totalnie. And for real, like we do want to save some Chyba, of że these juicy kampania tidbits, not just wymaga because it's zrobienia fun, jakiegoś tam but patrolu because albo like, czegoś. I mean, the Traveler's just been this inscrutable, godlike sphere that people have wanted to know more about for so long. Więc nawet się cieszę, And że like, będzie this is their fokusowanie opportunity to kampanii, zanim się experience przejdzie some do of huba. that mystery, and I'm excited to see how that plays out. Well, it's alive, right? So, what can you really expect? Yeah, I think we talked about this. We showed a little bit. The section that you're in, it's shaped off of who's there, right? And so who's been there? So cool. The Witness, right? The Witness messing stuff up. Yeah, chilling right there. We're trying to knock on the door. We don't know how to get inside. Sure they've been. And we're gonna make it eventually. And so it's got this both really unique aspect to it, and a bunch of the geo looks like stuff that you've never seen before. A bunch of these places feel like, this heaven on one side, hell maybe in the middle, crazy destiny surrealness at the end. And then there are these accents of like, I'm at like a crazy heavenly beach, and then you see this giant ghost carved into a mountain, or you see the D1 tower erecting out of this. And so, we're really excited to sort of give people this like distilled destiny experience. Dobra, słuchajcie, ja mam wrażenie, że się dowiaduję trochę więcej niż miałbym ochotę. Mam wrażenie, że to jest pora po mojej stronie, żeby to sobie urwać i po prostu czekać już na dodatek. Rather than wait until like later on in the season. Bo jak teraz mówisz, że tam, wiecie, zobaczymy Towera z jedynki, no to jakby kurde, wolałbym tego doświadczyć już chyba po prostu grając, nie? Przechodząc kampanię. Oh yeah, no, I mean this is the sort of fun of the challenge for this, right? Because the Light and Darkness saga has been such a focal through line for really most of Destiny's existence, right? Like it is this epic story Joe was just talking about, some of that sort of culmination of experience inside the Pale Heart. And so this is a spot where we have to really land that culmination in a satisfying way, right? Like there's a confrontation that's been happening. There's a story that's been being told. This part of the Destiny world,
we have to end really well, and the players deserve that, and the story deserves that. And so there's some things we're doing to account for that. But in addition, we have to set up the next set of stories. We're going to talk probably more about episodes in a bit, but like starting after the final shape with the new episode framework that we're rolling out, we're going to tell all different stories, and we'll learn more about the world of Destiny moving forward. So that's the unique challenge that we're taking very seriously. And to accommodate that, we've done more, I think, on the narrative side of the fence than we've even done in the past. More significant writers' rooms. We brought in more folks from even other parts of the studio to really kind of consult on this and make sure that, all of our fans who probably know the Destiny lore better than I do are getting the pieces and answers to the questions that they want answered. Unless we want to save some of those questions for the future stories that we're going to tell. There's more to it that you and the team have been doing as well. If you want to talk to that. Yeah, probably to steal a little bit from Cosmo's and Pika's questions and give them the note card shuffle here in a minute. I think one of the things that we knew that was going to be challenging about this is, hey, we're telling the climax of the story. We know that, hey, when you get in the final shape, in those first moments, we want you to feel like, okay, Bungie delivered on this promise.